Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobimy ciąg dalszy, powiedzmy, suchych much. Ostatnio była jętka. Dzisiaj zrobimy chruścika z pianką, czyli takiego dobrze wypornościowego. Zresztą ostatnio miałem pytanie początkującego, że muchy mu toną. Więc zrobimy coś, co nie tonie, tak? Co potrzebujemy, żeby zrobić ten dokładnie wzór? Zaczynamy haczyk. 12, 109 z mojej serii. Chruścikowa, uniwersalna wielkość. Tak, potrzebujemy też CDC, to jest akurat Top Fly'a, dubbing, taki ciemnobrązowy z wiewiórki. Dodatkowo sarna. Tułów zrobimy z takich oto pianek, to są czwórki w takim fajnym kolorze. Swoją drogą wiem, że jedna z takich znanych firm, która produkuje muchy, kupuje tych pianek bardzo dużo w jednej firmie. U mnie będzie coś takiego w sklepie dostępne. Klej, super glue. Wzmocnimy to wszystko. Przyda się staker, żeby wyrównać sierść sarny. A ten tułów to będzie coś takiego. Też wam pokażę, jak go zrobić. Użyjemy jakieś tam szczypce, plus dodatkowo zapalniczkę. Nitkę mamy, to jest płaska nitka, mamy piankę, czyli płaska nitka najlepiej. Tutaj akurat mam GSP czarną 50, możecie mieć 70 też również, zwykłą, z wyczuciem wiadomo dociskać, żeby nie przeciąć pianki. Z narzędzi jakiś podstawowy finisherek, jakaś igła, rzep czy nożyczki. Materiał mam wszystko, także zaczynajmy. Więc dzisiaj zrobimy właśnie coś takiego chruścika z tułowiem z pianki, plus CDC, plus sarna, także same materiały wypornościowe. Tutaj imitacja takich odnóży, bym powiedział, będzie z takiego ciemnobrązowego dubbingu z wiewiórki, więc zaczynajmy. Tak. Pierwsze, jak zwykle, mocujemy haczyk, tak mówię, jest to 12 do suchej muchy. Pierwszy mocujemy haczyk, 12 do suchej muchy, więc dociągnięte. Nitka. Tak mówię, ja akurat mam tutaj 50 płaską GSP, ale 70 jak macie jakąś do suchej muchy typu Vivus, na przykład, bo on jest dosyć mocny, jak najbardziej się sprawdzi. I to jest tak, no teraz musimy zrobić tułów. Tułów zrobimy z takiej pianki. A więc ja wam pokażę, jak zrobić dokładnie taki fajny tułowik. Ma już jakiś kształt, tak? Jakieś fajne prążkowanie. Więc przejdźmy, że tak powiem, na drugie ujęcie. Mamy piankę okrągłą. Potrzebujemy jakieś kleszcze, szczypce, które mają tu jakieś, wiadomo, prążkowanie. I to jest tak, ja sobie pierwsze wkładam gdzie tutaj do końca dociskam, wkładam, zaciskam. Resztę odcinam nożyczkami, jak tu gdzieś po bokach jest troszeczkę też. I to jest tak. Zapalniczka. I opalamy. Z jednego boku, z przodu, drugiego boku. Tego typu wzory akurat są popularne z tak wykonaną pianką. W Skandynawii akurat osoba, która to wynalazła, stamtąd pochodzi, zapomniałem imienia, nazwiska, ale idzie to wygooglować. A więc jak widzicie, mamy fajnie, ta pianka tutaj się tak jakby przykurczyła do tych szczypiec. Wyciągamy i widzicie, mamy gotowy tułów. No i wracamy tutaj.
Ja nitką mniej więcej podjeżdżam do połowy trzonka haczyka przy tej 12. Akurat te szczypce mniej więcej robią taki ten odwłok na powiedzmy gdzieś tam 1,5 centymetra, niecałe 2 centymetry. Przykładamy. I 2 luźniejsze nawoje. Przechodzimy troszkę nitką do przodu. Wracamy. No i mamy. Super glue się przyda, żeby nam się to później jakoś nie obracało. Obracamy sobie, dajemy tutaj. Nie boimy się. Super glue jest akurat podstawa, przynajmniej u mnie w warsztacie. Mam nadzieję, że wy też używacie. I tak, mamy tułowik. I teraz tak, bierzemy CDC. Ze 2 pióreczka jakieś, tak? Podnosimy cały czas wyporność. Mimo że to jest pianka, już będzie pływało znacznie lepiej od wielu waszych innych wzorów, bardziej klasycznych, gdzie tu robimy z jakiegoś dubbingu czy czegoś. Przykładamy. Pierwsze sobie te 2 piórka składamy. Akurat mam takie mniejsze piórka, więc daję 2. Będziecie mieli jakieś inne CDC. Jakieś ładne, bogate to. A ja mam akurat jedno ładne piórko, a drugie jest takie troszkę gorsze. Dobra. Mocujemy CDC. I OK. Odcinamy resztę. Reszty nie potrzebujemy. Widziałem, że mi się tak delikatnie gdzieś tam obróciło. Dodam sobie odrobinkę jeszcze tego super glue. Dobra, mamy to. I to jest tak. Teraz będzie dubbing. Nawiniemy sobie na tą część dubbing, ale pierwsze przywiążemy sarnę. Zrobimy, że taki malutki pęczek sarny odetniemy. Czy to będzie widać? Jak widać, malutki. Ale i tak jest za duży jak na suchą muchę, więc tutaj go wyskubiemy troszkę. Jak widzicie, końcówki nie są jakieś równe, więc bierzemy staker, wkładamy do stakera. Trzeba trochę postukać, tak? Te końcówki się nam wyrównają. Obracamy. I teraz mamy, już to lepiej wygląda, tak? Tak, przywiążemy to tył naprzód, że tak powiem. Już mi się trochę niektóre włosy przesunęły, ale dobra. Przywiążemy to w tą stronę. Przechodzimy nitką do przodu. Zamocujemy tutaj, tak złapiemy. Dwie, trzy pętle. Przechodzimy do tyłu.
Tą resztę tutaj poodcinamy sobie. Chociaż powiem szczerze, to później przesuniecie wszystko do tyłu. Nie będzie miało specjalnego znaczenia. Nitką wrócę tutaj pod oczko. Ładnie wracamy. Delikatnie sobie dociągniemy. O właśnie. Już zaczęliśmy odcinać, to też odetniemy. O. I później to przełożymy do tyłu, tak? I teraz w to miejsce też od strony oczka będziemy nawijali dubbing w stronę skrzydełka, w stronę CDC. Więc tak bierzemy dubbing, jakby to jest ciemnobrązowa wiewiórka. Może też być czarna. Ja tutaj akurat daję ciemny brąz. Ok, jak widzicie, mamy tu tą dubbing nawinięty. Teraz tak do góry podciągamy tę sarnę, przekładamy do tyłu i w tym miejscu to skończyliśmy dubbing. Mocujemy sarnę. Powstała nam taka główka. Kotarz sama w sobie ma dużo wyporności, więc kolejny element, który taki utrzyma nam tą muchę na powierzchni, czy nawet będziecie mogli sobie nią posmurzyć, typu przytopić. Daję w tym momencie na nitkę super glue. Kilka nawojów. I można powiedzieć, prawie mamy. Dubbing można troszeczkę wyczesać, żeby jakieś tam, powiedzmy, powstały nam odnóża. Możecie też użyć igły albo takiego rzepu. I tu jest tak, mamy tutaj sarnę, tak? Jest tu sarna. Może popękać. Może się to porozrywać na jakimś strągu. Można to sobie dodatkowo zalakierować, tak? Jakimś lakierem, klejem, co tam macie, żeby to wzmocnić, tak? No i jak widzicie, mucha gotowa. Bardzo wyporna, także można nawet na jakichś bystrzach łowić, nie bez obawy, że nam się przytopi. Sarna CDC, pianka, troszeczkę dubbingu. Jak zwykle link do materiału będziecie mieli w opisie. Także na dzisiaj mam wszystko. Za tydzień kolejny filmik. Trzymajcie się. Cześć.